Kraków. Miasto pełne historii, wielowiekowej tradycji i niezliczonych zabytków. Dawniej było sercem Polski, dziś jest najpopularniejszym i najchętniej odwiedzanym polskim miastem. Przyjemny klimat i duża liczba atrakcji przyciągają turystów z całego świata. W tym filmie pokażemy Wam najpopularniejsze atrakcje Krakowa. Zajrzymy na Stare Miasto, które jako jedno z pierwszych 12 obiektów na świecie zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejdziemy Drogę Królewską, której zwieńczeniem będzie Wzgórze Wawelskie, czyli dawna rezydencja polskich królów. Zobaczymy, czy stary kamieniołom można przekształcić w miejskie kąpielisko, wejdziemy na krakowskie kopce, odwiedzimy kilka muzeów i wiele innych miejsc. Spróbujemy też słynnego krakowskiego obwarzanka. Będzie coś dla miłośników historii, sztuki i natury, ale też dla tych, którzy przed wyjazdem chcą po prostu dowiedzieć się czegoś więcej na temat stolicy Małopolski. Zapraszamy do Krakowa. Krakowski rynek to największy rynek w Polsce. Ma wymiary około 200 na 200 metrów i otoczony jest zabytkowymi kamienicami z restauracjami, kawiarniami i sklepikami. Można tutaj też zobaczyć słynny Kościół Mariacki, sukiennicę, wieżę ratuszową i Kościół Świętego Wojciecha. Przenieśmy się teraz przed Bazylikę Mariacką. Bazylika Mariacka to jeden z najważniejszych kościołów w Krakowie. Został zbudowany w stylu gotyckim i składa się z dwóch wież. Wieża Mariacka ma około 81 metrów wysokości. Można na nią wejść, by podziwiać przepiękną panoramę miasta. Z wieży mariackiej rozbrzmiewa hejnał mariacki. O każdej pełnej godzinie trębacze wykonują utwór na 4 strony świata. Nie odgrywają jednak całego hejnału. Ta niedokończona melodia to hołd dla trębacza, który według legendy ostrzegał miasto przed niebezpieczeństwem, do momentu, gdy tatarska strzała przebiła mu gardło. Wnętrze Bazyliki Mariackiej jest imponujące i kryje prawdziwy skarb. Słynny gotycki ołtarz mariacki autorstwa Wita Stwosza. W głównej scenie przedstawia zaśnięcie Matki Bożej i jej wniebowzięcie. To jeden z największych ołtarzy na świecie, który może się pochwalić historią sięgającą XV wieku. Warto wiedzieć, że ołtarz jest ruchomy i otwarty tylko przez kilka godzin dziennie. By zobaczyć go z bliska, trzeba kupić bilet wstępu. W centralnej części rynku stoją sukiennice, czyli jedna z pocztówkowych atrakcji Krakowa. Sukiennice zostały zbudowane w stylu gotyckim w XIV wieku jako miejsce handlu suknem i innymi towarami. W późniejszych latach zostały odbudowane po pożarze i obecnie są doskonałym przykładem stylu renesansowego z licznymi arkadami. Wewnątrz sukiennic mieszczą się 2 rzędy drewnianych straganów z porcelaną, biżuterią, haftowanymi ręcznie tekstyliami, rzeźbami i innymi pamiątkami. Na dachu sukiennic znajduje się zaś kawiarnia Café Chał, z której rozpościera się piękny widok na płytę rynku głównego. Na piętrze krakowskich sukiennic znajduje się oddział Muzeum Narodowego z galerią malarstwa polskiego i rzeźby. W Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku można zobaczyć dzieła Michałowskiego, Chełmońskiego, Matejki i innych znanych polskich artystów. W Sukiennicach rozpoczyna się też trasa turystyczna, dzięki której można odkryć tajemnice krakowskich podziemi. Rynek podziemny jest oddziałem Muzeum Narodowego i znajduje się pod powierzchnią rynku głównego. W czasie zwiedzania można dowiedzieć się wielu rzeczy na temat historii miasta i życia codziennego w średniowiecznym Krakowie.
Znajduje się tu też sporo przedmiotów odkrytych podczas prac archeologicznych oraz fundamenty średniowiecznych budynków. Kościół Świętego Wojciecha to niewielki biały kościółek z zielonym dachem, który stoi na rynku w pobliżu wejścia na ulicę Grodzką. Zachowane fragmenty romańskich murów tej świątyni są najstarszym zabytkiem w obrębie rynku głównego. Legenda głosi, że zbudowano go w miejscu, gdzie kazania głosił święty Wojciech. Pomiędzy kościołem Świętego Wojciecha a Bazyliką Mariacką wznosi się pomnik Adama Mickiewicza, który jest popularnym miejscem spotkań. Będąc na rynku, warto też zwrócić uwagę na 70-metrową wieżę ratuszową, która stanowi fragment dawnego ratusza, zburzonego w 1820 roku. Na wieży znajduje się punkt widokowy. Kraków nie jeden ma rynek. Z rynku głównego można przejść na mały rynek ulicą Sienną lub uliczką biegnącą wzdłuż Bazyliki Mariackiej. Mały rynek jest drugim co do wielkości placem na terenie Starego Krakowa i prawdopodobnie służył celom handlowym. Spacerując po małym rynku, warto zwrócić uwagę na piękne zabytkowe kamienice, które go otaczają. Krakowski obwarzanek to najpopularniejsza krakowska przekąska, która została wpisana na listę produktów chronionych Unii Europejskiej, co oznacza, że producenci, którzy nie mają certyfikatu, nie mogą produkować krakowskich obwarzanków pod tą właśnie nazwą. Nazwa obwarzanek wzięła się od obwarzania, czyli wkładania obwarzanków przed pieczeniem do gorącej wody, żeby zatrzymać pracę drożdży. Dzięki temu krakowskie obwarzanki składają się z chrupiącej skórki i miękkiego wnętrza. Posypane solą, makiem lub sezamem, mają charakterystyczny smak i wygląd. Co ciekawe, obwarzanek krakowski kiedyś mógł być wypiekany tylko w okresie Wielkiego Postu przez specjalnie wyznaczonych w tym celu piekarzy. Pierwsze wzmianki o wypieku obwarzanków na terenie Krakowa i okolic pochodzą z 1394 roku. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Przejdziemy teraz drogę królewską, która rozpoczyna się na Kleparzu i prowadzi przez Barbakan, Bramę i ulicę Floriańską, Rynek Główny oraz ulicę Grodzką i Kanoniczną, aż do Zamku Królewskiego na Wawelu. Kiedyś pokonywali ją polscy władcy podczas uroczystości koronacyjnych i pogrzebowych. Kleparz, który był kiedyś miastem królewskim korony Królestwa Polskiego, obecnie obejmuje m.in. kościół Świętego Floriana oraz plac Matejki, na którym z kolei możemy zobaczyć pomnik grunwaldzki. Następnie droga królewska prowadzi przez Barbakan, czyli najbardziej na północ wysuniętą pozostałość średniowiecznych fortyfikacji miasta, w skład których wchodził pas podwójnych murów z 47 basztami i 7 bramami. Barbakan, nazywany inaczej rondlem, otoczony był kiedyś głęboką fosą, wraz z systemem mostów i śluz, a z ulicą Floriańską łączyła go tak zwana szyja. Barbakan można zwiedzać w ramach trasy obronności, w czasie której poznamy zarys historyczny rozwoju fortyfikacji krakowskich. W pierwszej połowie XIX wieku wyburzono mury miejskie i w ich miejscu powstały planty, które są tak zwanymi ogrodami miejskimi. Planty otaczają krakowskie Stare Miasto. Mają około 20 hektarów powierzchni i 4 km długości.
Droga królewska prowadzi przez bramę floriańską, czyli średniowieczną bramę z basztą, która była jedną z 7 krakowskich bram obronnych. Wewnątrz bramy znajduje się ołtarz z początków XIX wieku z kopią obrazu Matki Boskiej Piaskowej. Ciekawostką jest to, że nad wejściem od strony plant na bramie znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca orła piastowskiego, którą zaprojektował sam Jan Matejko. Po przekroczeniu bramy floriańskiej można zboczyć z drogi królewskiej i pójść w prawo, bo znajduje się tu Muzeum Książąt Czartoryskich, które jest oddziałem Muzeum Narodowego. Jego początki sięgają roku 1801 i zbiorów księżnej Izabeli Czartoryskiej, które były prezentowane w jej puławskim muzeum. Pod koniec XIX wieku zbiory przeniesiono do Krakowa. Muzeum Książąt Czartoryskich ma bogate i różnorodne zbiory, obejmujące dzieła sztuki z dziedziny malarstwa, ale także rzeźby, rzemiosła, militariów i sztuki użytkowej. Jednym z najbardziej znanych obrazów, które można zobaczyć w muzeum, jest Dama z gronostajem, autorstwa Leonardo da Vinci. Ulica Floriańska to chyba najpopularniejsza ulica w Krakowie. Prowadzi od bramy floriańskiej wprost na rynek główny. Z obu stron ulicy Floriańskiej ciągną się pięknie zdobione stare kamienice, w których znajdują się liczne butiki, sklepy z pamiątkami, kluby i restauracje. Przy ulicy Floriańskiej znajduje się dom jednego z najwybitniejszych polskich malarzy, Jana Matejki. Obecnie mieści się w nim oddział Muzeum Narodowego, a jego wnętrza pełne są eksponatów, pamiątek, mebli i obrazów autorstwa tego malarza. Droga królewska prowadzi oczywiście przez rynek główny, a dalej ulicą Grodzką, przy której obecnie możemy zobaczyć piękne kamienice, liczne restauracje, sklepiki i knajpki. Stoją tu dwa ciekawe zabytki: Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Kościół Świętego Andrzeja. Kościół Świętego Piotra i Pawła to pierwszy barokowy kościół w Krakowie, zbudowany na miejscu gotyckiej świątyni. Wzorowany jest na wczesnobarokowych jezuickich kościołach rzymskich. Na Wzgórzu Wawelskim znajduje się bardzo wiele ważnych budynków. Najpopularniejszym z nich jest Zamek Królewski, który został zbudowany na przełomie XI i XII wieku. Był siedzibą królów oraz symbolem polskiej państwowości. Wawel położony jest na wzgórzu i góruje nad zakolem Wisły. To ogromna skarbnica wiedzy o historii Polski, która była ważnym ośrodkiem władzy świeckiej i kościelnej. Zamek Królewski na Wawelu był wielokrotnie przebudowywany. Obecnie udostępniony jest do zwiedzania. Można w nim obejrzeć prywatne i reprezentacyjne komnaty królewskie, a także skarbiec koronny i zbrojownię. Więcej informacji na temat biletów wstępu i możliwych tras zwiedzania znajdziecie na oficjalnej stronie Wawelu. Na każdą z tras obowiązuje osobny bilet, można też kupić bilet łączony na wszystkie atrakcje. Bezpłatnie można za to podziwiać renesansowy dziedziniec wielki z licznymi arkadami. Z dziedzińca można wejść m.in. do ogrodów królewskich, które co prawda nie są zbyt duże, ale można zrobić sobie w nich przerwę w czasie zwiedzania zamku. By pospacerować wśród roślinności, należy kupić bilet wstępu. To nie koniec atrakcji na Wawelu. Oprócz Zamku Królewskiego warto też zajrzeć do Katedry Wawelskiej,
która w swoich podziemiach skrywa groby królów, książąt oraz bohaterów narodowych. W tej pięknej budowli podczas najważniejszych uroczystości kościelnych i narodowych rozbrzmiewa słynny dzwon Zygmunta, który został ufundowany przez króla Zygmunta I Starego i nazwany na jego cześć. Legenda głosi, że dotknięcie serca dzwonu spełnia marzenia. Aby życzenie się spełniło, należy lewą ręką dotknąć serca dzwonu. Wstęp do katedry jest płatny. Polecamy zwiedzanie z audioprzewodnikiem. U stóp Wawelu stoi ziejący ogniem smok wawelski. Strzeże on wejścia do Smoczej Jamy, jaskini, która przed wiekami powstała na wawelskim wzgórzu. Dziś prowadzi przez nią płatna trasa turystyczna o długości ponad 80 metrów, dzięki której z terenu Zamku Wawelskiego można zejść nad Wisłę. Jak mówi legenda, smok wawelski był naprawdę groźny i zagrażał mieszkańcom miasta. Żadnemu z rycerzy nie udało się go pokonać. Dokonał tego dopiero szewczyk z Kuba. Wypchał barana siarką i postawił przed Smoczą Jamą. Głodny smok pożarł baranka. Siarka sprawiła, że zaczął zionąć prawdziwym ogniem. Aby uśmierzyć ból i ugasić pragnienie, zaczął pić wiślaną wodę. Tak długo, aż pękł. Z Wawelu warto przespacerować się na bulwary wiślane, które są miejscem spotkań i odpoczynku, nie tylko dla turystów, ale i mieszkańców. Przy brzegu zacumowano liczne barki, w których można coś zjeść lub wyruszyć w rejs po Wiśle. Kazimierz to jedna z najbardziej klimatycznych dzielnic Krakowa. Kiedyś był osobnym miastem, w którym przenikała się kultura żydowska i chrześcijańska. Dzisiaj można zobaczyć tu kilka synagog i urokliwe uliczki, które tworzą wyjątkowy klimat tej części miasta. Kazimierz jest miejscem, gdzie można poczuć artystyczną atmosferę Krakowa, a jego uliczki zachęcają do spacerów i odkrywania historii tej dzielnicy. Można tu zobaczyć synagogi, oryginalne sklepiki, galerie, antykwariaty, hipsterskie knajpy, modne restauracje i kluby nocne, ulokowane w starych żydowskich kamienicach. Warto wybrać się na ulicę Józefa i na Plac Nowy, na którym znajduje się okrąglak, w którym serwowane są słynne krakowskie zapiekanki. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Kazimierzu, zachęcamy do obejrzenia naszego filmu, który poświęciliśmy właśnie tej dzielnicy. Z Kazimierza warto wybrać się na Podgórze, położone po drugiej stronie Wisły. Można tam dotrzeć kładką ojca Bernatka. To pieszo-rowerowa kładka z mnóstwem przyczepionych do niej kłódek. Rozpościerają się z niej przepiękne widoki. Nazwano ją imieniem ojca Laetusa Bernatka, czyli zakonnika, który na przełomie XIX i XX wieku doprowadził do powstania budynków szpitala Bonifratów w mieście. Kładka ojca Bernatka to stalowy łuk o długości 145 metrów, do którego doczepiono dwa pomosty dla pieszych i rowerzystów. Podgórze nie jest tak gwarne i głośne jak Stare Miasto czy Kazimierz. Dzielnica ta była kiedyś osobnym miastem, dlatego można tu znaleźć rynek podgórski.
XIX wieku przy rynku stanął parafialny kościół świętego Józefa, przebudowany w początkach XX wieku w stylu neogotyckim. Jego dominującym elementem jest 80-metrowa wieża zegarowa. Za kościołem znajduje się park pełen rzeźb, po którym warto pospacerować. Na Podgórzu znajdziemy też kolorowe schody, które są pokryte cytatami. Wiele z nich jest już zniszczonych, ale to naprawdę klimatyczne miejsce. W Krakowie można zobaczyć aż 5 kopców. Wiele osób zna kopiec Kościuszki, ale nie każdy wie, że można tutaj znaleźć kilka innych, mniej popularnych, ale równie ciekawych kopców. Kopiec Kraka, Piłsudskiego, Jana Pawła II i Wandy. Kopiec Kraka, nazywany też kopcem Krakusa, znajduje się na Podgórzu i ma wysokość 16 metrów. Usypany został na wzgórzu Lasoty, które ma wysokość około 270 metrów nad poziomem morza. Według relacji Jana Długosza, jednego z najważniejszych kronikarzy średniowiecznej Polski, usypanie kopca Krakusa było związane z postacią legendarnego założyciela Krakowa. Kopiec Krakusa to idealne miejsce do podziwiania zachodu słońca i panoramy Krakowa. Najlepiej dotrzeć tu od strony dworca kolejowego. W pobliżu kopca znajduje się rozległy kamieniołom Libana oraz ścieżki piesze. Kopiec Kościuszki został wzniesiony na początku XIX wieku jako pomnik upamiętniający Tadeusza Kościuszkę. Znajduje się na wzgórzu Świętej Bronisławy i ma wysokość około 35 metrów. Co ciekawe, zawiera ziemię z pól bitewnych, na których walczył Kościuszko. W pogodne dni z jego szczytu roztacza się przepiękna panorama Krakowa. Na kopiec można wejść odpłatnie w ramach biletu do powstałego tu Muzeum Kościuszkowskiego, w którym można dowiedzieć się wielu rzeczy na temat życia Tadeusza Kościuszki. U stóp kopca znajdują się pozostałości fortu Kościuszko, który wchodził w skład wielkiego założenia austriackiego zwanego Twierdzą Kraków. Błonia to park miejski w postaci 48-hektarowej łąki, która znajduje się zaledwie 15 minut spacerem od rynku głównego. Przez wiele lat błonia służyły głównie jako pastwisko, aż do roku 1965. To jedna z największych w Europie łąk w centrum miasta. Można tu odpocząć, a także pobiegać, pojeździć na rowerze i rolkach. Obok krakowskich błoni mieści się rozległy Park Jordana, który został zaprojektowany na wzór angielskich ogrodów krajobrazowych. Znajdziemy tu nieregularną sieć ścieżek, klomby, wielkie trawniki i oczko wodne. Poza tym stworzono tutaj place zabaw, boiska, ścieżki rowerowe oraz sporo miejsc do odpoczynku. W parku znajduje się także wiele popiersi znanych Polaków oraz naturalnej wielkości pomnik słynnego niedźwiedzia Wojtka.
Muzeum Narodowe w Krakowie to jedna z najstarszych i najważniejszych placówek muzealnych w kraju. Może się pochwalić zbiorami sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej. Muzeum składa się z wielu oddziałów, w których organizowane są wystawy stałe i czasowe. W tym filmie odwiedziliśmy już kilka oddziałów Muzeum Narodowego. Galerię w Sukiennicach, Rynek Podziemny, Dom Jana Matejki i Muzeum Książąt Czartoryskich. Zwiedzimy jeszcze gmach główny Muzeum Narodowego, w którym znajduje się kilka wystaw stałych i wystawy czasowe. Warto wiedzieć, że wystawy stałe zorganizowane w oddziałach Muzeum Narodowego we wtorki można zwiedzać bezpłatnie. Zalew Zakrzówek znajduje się w nieczynnym już kamieniołomie i jest świetnym miejscem, gdzie można spędzić popołudnie. Znajdziemy tutaj kompleks basenów, ścieżki piesze i rowerowe oraz wiele innych atrakcji. Zalew Zakrzówek jest idealnym miejscem do nurkowania. Podwodne atrakcje zatopione są na głębokości do 30 metrów i obejmują m.in. Fiata 125P, autobus czy furgonetkę. W okolicach zalewu biegnie ścieżka spacerowa o długości ponad 3 km, która umożliwia obejście go dookoła. Od strony południowej powstało zaś 5 basenów o różnej głębokości. Plażować można na drewnianych pomostach, które ułatwiają przemieszczanie się pomiędzy basenami. Wejście na teren zalewu i basenów jest bezpłatne. Mamy nadzieję, że z tym filmem uda Wam się zaplanować wycieczkę do Krakowa. Zachęcamy również do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.